Zachęcamy do zapoznania się z papierową instrukcją dołączoną do zestawu, która w wyczerpujący sposób wyjaśnia wszystko to, co przedstawiamy w tym filmie instruktażowym. W filmie przedstawiono pracę z konfiguracją standardową destylatora. Pamiętaj, że masz możliwość wyboru różnych dodatków do kolumny, które ułatwią prowadzenie procesu. Wlej sklarowany nastaw do kotła. Warto użyć lejka lub przelać go wężem. Na wlewie centralnym kładziemy silikonową uszczelkę Tri-Clamp i stawiamy dół kolumny, a następnie całość lekko ściskamy obejmą. Nie musisz do tego używać narzędzi, wystarczy siła palców. Teraz owiniemy teflonem odejście VM w głowicy kolumny. Pamiętaj, żeby zrobić to samo z portem termometru położonym niżej. Wkręć zaślepkę 3/4 cala na odejście w głowicy. W przyszłości możesz rozbudować swoją kolumnę o chłodnicę VM i zamontować ją w tym miejscu. Zamontuj termometr elektroniczny. W szczyt kolumny włóż skraplacz. Ma być włożony luźno i nie potrzebuje żadnej zaślepki. Twarda budowa skraplacza zapewnia, że nie dojdzie do wzrostu ciśnienia i nie ma ryzyka wybuchu. Na jedno z odejść skraplacza nasuń wąż. Drugie, wolne odprowadzenie skraplacza, to odejście wody do kanalizacji. Włącz obieg wody i sprawdź, czy nic nie cieknie. Nałóż wąż silikonowy na zaworek LM. Zamknij zawór. Włącz grzałkę do prądu. Sprawdzaj dłonią postęp rozgrzewania kolumny. Uważaj, aby się nie oparzyć. Włącz obieg wody chłodzącej, kiedy tylko temperatura zacznie wyczuwalnie wzrastać. Temperatura na termometrze w pewnym momencie zacznie bardzo gwałtownie wzrastać. To etap, który nazywamy zalewaniem wypełnienia. Temperatura szybko wzrośnie. To normalne zjawisko. Temperatura wody na wyjściu chłodzenia powinna mieć poniżej 35 stopni. Poczekaj, aż kolumna osiągnie pierwszą stabilną temperaturę przez chociaż kilka sekund. Zwykle będzie to wartość powyżej 70 stopni. Konkretna temperatura zależy od ciśnienia atmosferycznego, więc nie sugeruj się temperaturami z filmu. Po 20-30 minutach powoli uchyl mały zaworek LM. Ustaw przepływ tak, aby odbierać kilka kropel na sekundę. Im szybciej odbierzesz przedgon, tym więcej trzeba będzie go odebrać, więc nie warto się spieszyć. To jest właściwe tempo odbioru przedgonu. Zapewni nam niewielką jego ilość. Koniec przedgonu można wyczuć po prostu rozcierając destylat między palcami. Przedgon ma zapach perfum, acetonu i rozpuszczalnika. Jeżeli przestaniesz go wyczuwać, to znaczy, że możesz już przejść do odbioru spirytusu. Tutaj odebraliśmy około 150 ml przedgonu z 30-litrowego zbiornika. Teraz sprawdź temperaturę. To będzie Twoja temperatura stabilizacji, lub inaczej temperatura dnia. Każdego dnia może być ona inna, gdyż zależy od ciśnienia atmosferycznego. Nie sugeruj się temperaturą przedstawioną w filmie. Będziemy trzymać się tej temperatury w zakresie 0,2 stopnia. Znaczy to, że ruch powyżej 0,2 stopnia będzie wymagał reakcji w postaci przymknięcia lub otwarcia dźwigni zaworu. Jeżeli temperatura będzie spadać o więcej niż 0,2 stopni, zawór możemy bardziej otworzyć, a jeżeli rosnąć, przymykamy go. W ten sposób ustalamy tempo pracy z kolumną. Regulacja zaworu w kierunku zamkniętego spowoduje spadek temperatury, a jego otwarcie jej wzrost. Pierwszy litr odbierzemy w niecałą godzinę. Warto zawczasu przygotować kolejne naczynia, żeby ten moment nas nie zaskoczył. Moc alkoholu możemy sprawdzić alkoholomierzem. Jak widzisz, poziom alkoholu odbieranego z kolumny przekracza 96%. Destylat mierzymy w temperaturze jak najbliższej 20 stopni. Destylat ciepły pokazuje większą zawartość alkoholu, a zimny mniejszą. Destylat z mniejszych naczyń możemy magazynować w butelkach bądź większych słoikach. Przy wzroście temperatury o więcej niż 0,2 stopnia przymykamy dźwignię zaworu, co spowoduje obniżenie temperatury.
Pod koniec procesu kolumna ma pewną bezwładność, więc czas jej reakcji będzie wydłużony. Pamiętaj, żeby nie panikować na tym etapie. Jeżeli temperatura wzrośnie, na pewno zamknięcie zaworu ją obniży. Może to po prostu potrwać dłużej. Jeżeli nie pomoże, możesz zawór przymknąć bardziej. W pewnym momencie temperatura rośnie pomimo przykręcania zaworu. Znaczy to, że alkohol w zbiorniku się kończy. Przechodzimy więc do etapu odbierania pogonu, czyli etanolu pomieszanego z tzw. fuzlami. Na otwartym maksymalnie zaworze LM odbieramy pogon do osobnego naczynia. W momencie końca alkoholu w kolumnie temperatura zacznie gwałtownie rosnąć, podobnie jak przy rozgrzewaniu. Świadczy to o końcu alkoholu. Zaczęliśmy destylować samą wodę. Cały czas odbieramy to jako element pogonu. Ten gwałtowny wzrost temperatury to też wskazówka tego, że niedługo proces się skończy. Bądź przygotowany do wyłączenia grzania. Jeżeli termometr przekroczy 90 stopni, możesz spokojnie odłączyć grzałkę. Zamknij zawór LM i odłącz grzałkę. Zostaw wtedy kolumnę na kilka minut z otwartym obiegiem wody, aby się wychłodziła. W sumie odebraliśmy 150 ml przedgonu, który wylejemy, 3 litry spirytusu i 200 ml pogonu, który dodamy do następnego procesu.